Hydroizolacja tarasu betonowego. Przedstawiamy system uszczelniania i estetycznego wykończenia tarasów oraz balkonów, który charakteryzuje się wysoką elastycznością oraz jednolitą powierzchnią bez łączeń. Wodoodporna membrana przeznaczona jest do aplikacji na istniejącą posadzkę tarasową lub balkonową. System pełni funkcję ostatecznej warstwy, umożliwiając stałą kontrolę nad stanem uszczelnienia. Powłokę hydroizolacyjną RD Elastodek można nakładać zarówno na posadzkę, jak i na elementy pionowe. Membrana Elastodek zachowuje trwałą elastyczność. System wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne, takie jak promieniowanie UV, kwaśne deszcze, śnieg, upały i mrozy. Na filmie przedstawiamy kolejne etapy wykonania hydroizolacji tarasu betonowego, czyli przygotowanie podłoża, gruntowanie betonu, wklejanie włókniny wzmacniającej, aplikacja powłoki uszczelniającej, wykończenie dekoracyjne, aplikacja lakieru bezbarwnego, przygotowanie podłoża. Powłokę uszczelniającą można nakładać na różne podłoża, takie jak płytki, beton, samopoziomujące wylewki mineralne oraz stare powłoki żywiczne i bitumiczne. W tym filmie skupimy się na aplikacji na podłoża mineralne. Pierwszym kluczowym krokiem jest zapewnienie stabilnego, czystego i suchego podłoża. Należy usunąć wszelkie luźne elementy, w tym kurz. W przypadku betonu i wylewek samopoziomujących w pierwszej kolejności szlifujemy podłoże. W ten sposób uszorstniamy podłoże, otwieramy pory w posadzce i usuwamy mleczko cementowe. Po szlifowaniu odkurzamy powierzchnię. Gruntowanie betonu. Na odpowiednio przygotowane, stabilne podłoże betonowe można aplikować grunt. Do naszej pracy używamy mocnego, dwuskładnikowego gruntu epoksydowego Topox Heavy Bond 3033, który umożliwia zwiększenie odporności na resztkową wilgoć. Bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć oba składniki produktu. Bazę przelewamy do osobnego pojemnika. Dodajemy aktywator i dokładnie mieszamy mechanicznie przez 3 do 5 minut. Wiertarka powinna być ustawiona na wolne obroty, aby nie napowietrzyć żywicy. Heavy Bond 3033 należy zużyć w ciągu 30 minut po wymieszaniu dwóch składników. Należy więc mądrze rozplanować pracę, aby uniknąć strat w materiale. Heavy Bond zazwyczaj aplikujemy wałkiem. Produkt nakładamy w warstwach od 0,25 do 0,3 kg na metr kwadratowy. Grunt musi stworzyć jednolitą warstwę, bez prześwitów podłoża. Prześwity mogą prowadzić do powstawania problemów przy aplikacji powłoki uszczelniającej. Jeśli jednokrotna aplikacja nie stworzy jednolicie szklistej powłoki, gruntowanie należy powtórzyć. Po minimum 24 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy gruntu Topox Heavy Bond 3033 podłoże należy zmatowić i odkurzyć. Wklejanie włókniny wzmacniającej. Po zagruntowaniu i przeszlifowaniu podłoża można rozpocząć wklejanie włókniny wzmacniającej za pomocą masy uszczelniającej RD Elastodek. Na całej przygotowanej powierzchni rozkładamy włókninę wzmacniającą. Dzięki niej nakładane powłoki stworzą jednolitą, nierozerwalną membranę. Włókninę należy rozłożyć równomiernie. W miejscach łączeń należy nałożyć ją na siebie z 5–10 cm zapasem. Ważne jest odpowiednie wywinięcie siatki w miejscach styków, na schody, cokoły czy barierki. Cokoły na filmie są wykonane z kamienia, który ma nierówną powierzchnię. Z tego powodu aplikacja włókniny wzmacniającej jest trudna i może być nieefektywna. W związku z tym zamiast włókniny zastosowaliśmy sam elastodek, aby poprawić szczelność w miejscach styku ściany z posadzką. Równomierne rozłożenie włókniny to proces czasochłonny.
Siatka musi zostać dokładnie przycięta i dopasowana, tak by dobrze przylegała do podłoża. Na jej powierzchni nie mogą się tworzyć fałdy czy nierówności. Należy także uważać, aby się nie podwijała na łączeniach. Masę elastodek aplikujemy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. Przy aplikacji pierwszej warstwy elastodek należy rozcieńczyć 25% wodą i dokładnie wymieszać przed użyciem. Rozcieńczenie poprawia przyczepność powłoki do podłoża. Kolejnych warstw elastodeku nie rozcieńczamy. Przy rozkładaniu i wklejaniu włókniny nie należy się spieszyć. Cierpliwe wykonanie tej pracy pozwala uzyskać jednolite, estetyczne wykończenie. Aplikacja powłoki uszczelniającej. Aplikacja kolejnych warstw masy elastodek z reguły przebiega bardzo szybko. Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, należy nałożyć minimum 1,5 kg elastodek na metr kwadratowy. Hydroizolacja musi pokryć strukturę włókniny oraz wszelkie szczeliny w podłożu. Kluczowa jest ilość nałożonego materiału na metr kwadratowy, a nie liczba powłok. Zazwyczaj 1,5 kg na metr kwadratowy aplikujemy w około 4–5 warstwach. Jeśli warunki pogodowe są odpowiednie, możliwe jest nałożenie kilku warstw elastodek w ciągu jednego dnia. Przy sprzyjającej pogodzie produkt wysycha już po 2–3 godzinach. Kolejnych powłok elastodeku nie rozcieńczamy. Po wyschnięciu masy elastodek usuwamy luźne fragmenty włókniny wzmacniającej. Uzyskaliśmy elastyczne, szczelne i trwałe zabezpieczenie tarasu przed wodą. Przed nałożeniem warstwy wykończeniowej zalecamy odczekać około 48 godzin. Wykończenie dekoracyjne. W przypadku dachów RD elastodek może być stosowany jako warstwa końcowa. Przy uszczelnianiu tarasów i balkonów zalecamy dodatkowe wykończenie lakierem poliuretanowym, jednoskładnikowym monowar PU lub dwuskładnikowym hydrograf HP. Powłoka wykończeniowa zwiększa zmywalność posadzki, ułatwia utrzymanie tarasu w czystości i zapewnia estetyczny wygląd. Na naszym tarasie użyliśmy lakieru dwuskładnikowego hydrograf HP w połysku. Wykończenie w połysku minimalizuje powstawanie smug podczas aplikacji i jest najłatwiejsze do utrzymania tarasu w czystości. Szczegóły dotyczące aplikacji lakieru przedstawimy w dalszej części filmu. Na naszym tarasie rozsypaliśmy również płatki dekoracyjne. Płatki pomagają zamaskować niedoskonałości posadzki, strukturę włókniny wzmacniającej oraz inne nierówności. Posiadają również delikatne właściwości antypoślizgowe, a jednocześnie pozostawiają nawierzchnię łatwą do czyszczenia. Płatki rozsypujemy zaraz po pomalowaniu na ostatnią, mokrą warstwę elastodeku. Aplikacja lakieru bezbarwnego. Lakier hydrograf HP aplikujemy po około 48 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy masy elastodek. Lakier poliuretanowy hydrograf HP użyty w tym filmie to produkt dwuskładnikowy. Przed aplikacją wymagane jest połączenie i wymieszanie obu komponentów. Aktywator należy dodać do bazy i wymieszać mechanicznie przez 3–5 minut. Po wymieszaniu należy odczekać około 5–10 minut w celu pozbycia się pęcherzy powietrza. Materiał wylewamy bezpośrednio na posadzkę i rozprowadzamy za pomocą wałka. Dzięki temu rozprowadzimy go równomiernie i dość grubo. Czas aplikacji po wymieszaniu dwóch składników to 1,5 godziny. Zalecamy stosowanie się do wydajności 8 m2 z litra. Dzięki temu uzyskamy najlepszy efekt estetyczny.
Z reguły zalecamy aplikację 2 warstw lakieru. Aplikując podwójnie, ułatwiamy równomierne rozłożenie lakieru na całej powierzchni i odpowiednie pokrycie płatków dekoracyjnych. Drugą warstwę lakieru nakładamy po minimum 5, a maksymalnie po 24 godzinach od aplikacji pierwszej warstwy. Zalecamy unikać aplikacji lakieru w warunkach sprzyjających szybkiemu schnięciu. Jeśli lakier wyschnie zbyt szybko, mogą pozostać widoczne smugi po malowaniu. Hydroizolacja wykonana. Uzyskaliśmy elastyczną powłokę odporną na wodę i zmienne warunki atmosferyczne, z estetycznym, łatwo zmywalnym wykończeniem i delikatnym efektem antypoślizgowym. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.